Felicjan Sławoj Składkowski, lekarz, żołnierz i wierny Piłsudczyk. Dla jednych był symbolem sanacyjnych rządów, dla drugich ich najbardziej groteskową postacią. Kim rzeczywiście był ostatni premier II Rzeczpospolitej? Czy był modernizatorem państwa, czy też narzędziem w rękach innych? W tym filmie odkrywamy prawdziwe oblicze generała Felicjana Sławoja Składkowskiego. Człowieka, który chciał uczynić Polskę nowoczesnym państwem, a został zapamiętany przez wychodki. Jeśli spodoba się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie mój kanał, za co z góry dziękuję. Złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago, pan Patryk Krupiński z Luksemburga oraz Centurion Finance ASI spółka akcyjna. Gdyby żył we współczesnych czasach, na jego temat byłoby mnóstwo publikacji w sieci, a wśród nich zapewne tysiące śmiesznych memów. W sanacyjnej Polsce na temat premiera Felicjana Sławoja Składkowskiego również było wiele publikacji i jeszcze więcej plotek. Ale nie mogło to dziwić, bo Sławoj Składkowski był człowiekiem hałaśliwym, rubasznym, sprawiającym nawet wrażenie tępego. Ale tak nie było. A przy tym wszystkim był bezgranicznie zapatrzony w marszałka Piłsudskiego. W czasie sanacyjnych rządów Sławoj Składkowski sprawował wiele ważnych stanowisk państwowych. Między innymi był wiceministrem spraw wojskowych, ministrem spraw wewnętrznych, no i oczywiście był premierem. Na tym ostatnim stanowisku wytrwał od maja 1936 roku do września 1939 roku. To był prawdziwy rekord. Żaden z jego poprzedników tyle czasu premierem nie był. Można więc powiedzieć, że na swój sposób Sławoj Składkowski był twarzą sanacyjnych rządów. Zapisał się też mocno w pamięci Polaków. Stało się tak z jednego powodu. Otóż Sławoj Składkowski prowadził akcję społeczną, która według niego miała ich wprowadzić na znacznie wyższy poziom cywilizacyjny. Głównie za sprawą ustępów, czyli drewnianych toalet, które stanęły w całym kraju i bardzo szybko nazwane zostały Sławojkami. On sam był głęboko przekonany o tym, że nawet po śmierci będzie mógł w swojej własnej Sławojce spokojnie posiedzieć. Felicjan Sławoj Składkowski urodził się w 1885 roku w niewielkim Gąbinie na Mazowszu. Jego ojciec był sędzią pokoju i byłym powstańcem styczniowym. Po uzyskaniu matury podjął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego. W czasie studiów wstąpił do Polskiej Partii Socjalistycznej frakcji rewolucyjnej i tam poznał Józefa Piłsudskiego. Po studiach rozpoczął praktykę lekarską. Gdy wybuchła I wojna światowa, Sławoj Składkowski wstąpił do Legionów Polskich i skierowano go do służby sanitarnej. Po kryzysie przysięgowym w Legionach znalazł się w obozie internowania w Beniaminowie. Gdy w listopadzie 1918 roku Polska odzyskała niepodległość, Sławoj Składkowski znalazł się w polskiej armii, w jej służbie sanitarnej. W 1920 roku brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Po jej zakończeniu pełnił funkcję dyrektora Departamentu Sanitarnego w Ministerstwie Spraw Wojskowych i dosłużył się stopnia generała. W czasie przewrotu majowego stanął po stronie Józefa Piłsudskiego i dopiero wtedy otworzyły się przed nim drzwi do wielkiej politycznej kariery.
W październiku 1926 roku został wiceministrem spraw wewnętrznych, które to stanowisko pełnił w kolejnych gabinetach. W czerwcu 1930 roku został natomiast ministrem spraw wewnętrznych. W maju 1936 roku został premierem i, jak już wspomnieliśmy, był nim aż do września 1939 roku. Jako premier rządu Sławoj Składkowski ufał tylko jednemu ministrowi spraw wewnętrznych, którym sam był. Skład jego kolejnych rządów uzgadniali pomiędzy sobą prezydent Ignacy Mościcki i generalny inspektor sił zbrojnych marszałek Edward Rydz-Śmigły, najważniejsze wówczas postacie naszej sceny politycznej. Składkowski nie był więc samodzielnym politykiem. Sam zresztą to zaznaczył w swoim pierwszym sejmowym exposé, stwierdzając wprost, że obejmuje urząd premiera z woli marszałka Rydza-Śmigłego. Nie jest wcale tak, że jako premier rządu Sławoj Składkowski nie miał sukcesów. Na pewno takim sukcesem było zainicjowanie budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego. Tyle tylko, że autorem tego projektu był jego zastępca, wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski. Sam Składkowski wolał koncentrować się na sprawach wewnętrznych. Był przecież dalej ministrem spraw wewnętrznych. Podległy Sławojowi Składkowskiemu aparat policyjny bezpardonowo walczył z komunistyczną agenturą, która, jeśli już została namierzona, to od razu trafiała do Berezy Kartuskiej. Obok komunistów i sowieckich agentów siedzieli w niej także ukraińscy nacjonaliści. Tylko nieliczni przeciwnicy sanacji trafiali do Berezy za swoje przekonania. Składkowski wierzył w to, że ciężkie warunki Berezy Kartuskiej odstraszą jej pensjonariuszy od dalszej wywrotowej roboty. Swoistym odstępstwem od tej zasady było jednak uwięzienie w Berezie Kartuskiej opozycyjnych posłów, w czym Składkowski odegrał ważną rolę. Gdy Piłsudski zapytał członków rządu, kto podpisze nakaz aresztowania posłów opozycji, zapanowało milczenie i dopiero po jakimś czasie przerwał je Składkowski, oznajmiając wprost marszałkowi: melduję posłusznie, że ja podpiszę. Choć w swoim pierwszym sejmowym exposé Składkowski zadeklarował, że potępia przemoc fizyczną jako taką, robił jednak wyjątki od tej reguły, zwłaszcza jeśli naciskał na to sam Piłsudski. Jego najważniejszą ideą stała się prowadzona przez niego akcja cywilizacyjna w kraju. Z tego właśnie powodu niejednokrotnie szydzono ze Sławoja Składkowskiego, że jest opętany ideą stawiania wychodków i publicznie pytano, co to za premier, który z taką pasją zajmuje się sprawami wychodków, a także bielenia płotów i usuwania śmieci z posesji. Ale Składkowski chciał w ten sposób ucywilizować Polaków. Sam tłumaczył te działania tak: wymachując higienicznym tomahawkiem, rzuciłem się w walkę z 35 milionami mieszkańców Polski. Pierwszym wrażeniem ludności było bezbrzeżne osłupienie, że władza zajmuje się takimi rzeczami. Byli nawet i tacy, którzy apelowali do premiera słowami: dajcie społeczeństwu dobrobyt, a już ono samo, bez żadnych nakazów, da sobie radę z higieną. Ale pomimo tego Sławoj Składkowski realizował swoją akcję cywilizacyjną. Czuł wewnętrznie, że jest ona jego obowiązkiem jako lekarza. Wiele wskazuje na to, że ten obowiązek narodził się u niego już wtedy, gdy został lekarzem w Legionach Polskich. Pewnego dnia został bowiem skarcony przez przełożonego za to, że nie dba o stan sanitarny oddziału. Ten przełożony argumentował, że żołnierze lekceważą latryny, chodząc za stodołem, a z tego może powstać epidemia. A jeśli do niej dojdzie,
to już nie będzie wojska. I Sławoj Składkowski postanowił wtedy, że podda się temu obowiązkowi. Tworzył więc w wojsku służbę sanitarną. Był inspektorem oddziałów sanitarnych wojska, a potem został szefem Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych. Kiedy był ministrem spraw wewnętrznych, postanowił, że ta jego akcja cywilizacyjna powinna objąć nie tylko wojsko, ale całą Polskę. I 26 marca 1928 roku wydał okulnik do wojewodów, w którym komunikował: nadchodzący okres wiosenny umożliwia ponowne podjęcie akcji podniesienia sanitarnego i estetycznego kraju. Żądam, aby wynikiem powyższej akcji było w osiedlach miejskich czystość na placach, ulicach i podwórkach domów, czysty ustęp i zamykany śmietnik w obrębie posesji. Sławoj Składkowski udzielił też wojewodom szczegółowych instrukcji odnośnie inwestycji w tym zakresie. Te instrukcje brzmiały tak: ustępy powinny być solidnie zbudowane, tak ażeby przy użyciu nie groziły zapadnięciem się do dołu ustępowego i nie powinny być one rupieciarnią. Ale wdrażanie w życie tych instrukcji nie było wcale łatwe. Po latach Składkowski żalił się, że naród wiejski nie okazał zrozumienia ani chęci, ani radości, gdy usiłowałem go przeciągnąć z przestrzennego, jasnego i powietrznego Zastodola do ciasnych, dusznych i mrocznych ścian Sławojki. Dla polskich chłopów budowa Sławojek była prawdziwą rewolucją. Nawet jeśli je już zbudowali, to i tak z nich nie korzystali. Pewnego razu Sławoj Składkowski, wizytując jedną ze wsi, zauważył, że jeden z chłopów podważa dłutem i młotkiem gwoździe, którymi zabił drzwi do swojej Sławojki. Zapytał więc chłopa, dlaczego tak zrobił. Ten odpowiedział Składkowskiemu: tak, dzieckom w szkole przewrócili wełbie i nie chcą już chodzić za stodołę i srają we wychodku. A tu musi być czysto dla komisyi. Takem zabił gwoździem i mam spokój. Statystycznie jednak akcja cywilizacyjna Sławoja Składkowskiego odniosła pewien sukces, bo kraj wzbogacił się o Sławojki. On sam mówił, że półtoraroczna akcja nad podniesieniem zdrowotności i wyglądu kraju dała dobre rezultaty. 80% domów w miastach i 60% domów na wsiach zaopatrzonych jest już w ustępy. Aby tego osobiście dopilnować, Składkowski bez przerwy jeździł po kraju z inspekcjami, aby sprawdzić rezultaty prowadzonej przez siebie akcji. Robił to tak często, że zdenerwował się na niego sam marszałek Piłsudski. Ten ostatni postanowił zrobić jego zastępcą Bronisława Pierackiego, któremu nakazał wprost: musicie iść do Sławoja i podtrzymać go na duchu, bo chłop zupełnie mi się wykoleił. Nic nie robi, tylko autem jeździ. W czasie tych inspekcji Składkowski nie korzystał z gościny wojewodów i starostów. Nocował w przydrożnych hotelach i zajazdach i notorycznie sprawdzał ich stan sanitarny. A jeśli nie było tak jak trzeba, łajał właścicieli i personel, grożąc poważnymi konsekwencjami. I to przynosiło rezultaty. Ale Składkowski był również postrachem dla lokalnych urzędników, traktujących z góry petentów. Chodziło mu o to, aby petenci nie byli przez urzędników traktowani jak uciążliwy dodatek do ich urzędowania i nie czekali na załatwienie sprawy zbyt długo. W praktyce było bowiem tak, że o ile jeszcze lekarzy, adwokatów, ziemian załatwiano w miarę szybko, to chłopi czekali na załatwienie godzinami. Składkowski chciał, aby się to wreszcie zmieniło i po jego inspekcjach się to zmieniało. To właśnie dlatego po wojnie Polacy, widząc rozgardiaż urzędników komunistycznego państwa, mówili do nich: Sławoja by na was
trzeba. Wybuch II wojny światowej był końcem kariery politycznej Sławoja Składkowskiego. 17 września 1939 roku wraz z prezydentem i członkami swojego rządu udał się do Rumunii. Tam został internowany. Przebywał najpierw w Slanik, a później w Baile Herculane. Za wszelką cenę chciał wydostać się z Rumunii, pisząc w tej sprawie nawet do samego premiera Sikorskiego. Ten ostatni dopiero w czerwcu 1940 roku zgodził się na przyjazd Sławoja Składkowskiego do Francji. Wskutek nacisków prezydenta Raczkiewicza Sikorski zgodził się również na wstąpienie Sławoja Składkowskiego do polskiego wojska. I w styczniu 1941 roku Składkowski został inspektorem sanitarnym w samodzielnej brygadzie strzelców karpackich, a kilka miesięcy później delegatem przy Polskim Czerwonym Krzyżu w Palestynie. Po wojnie Sławoj Składkowski zamieszkał w Londynie. Zmarł w 1962 roku. Jego prochy zostały w 1990 roku sprowadzone do Polski i spoczęły na cmentarzu powązkowskim w Warszawie. Sławoj Składkowski jest nadal postacią kontrowersyjną. Jedni uważają go za dobrego administratora, oddanego państwu, drudzy natomiast za tępego Piłsudczyka o antydemokratycznych poglądach, który uciekł z kraju w godzinie jego największej próby. I ten spór chyba się już nigdy nie zakończy. Jest wciąż do nabycia moja najnowsza książka Ostatnie polskie powstanie. Ta książka dotyczy antykomunistycznego podziemia w Polsce. Dowiecie się z niej o tych aspektach jego działania, o których nie mieliście jeszcze okazji usłyszeć. Jednym z nich jest rola sowieckiego NKWD w ostatecznym rozbiciu tego podziemia. Zachęcam do zakupu tej książki. Każdy kupujący otrzyma ją z moim autografem. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago, pan Patryk Krupiński z Luksemburga i Centurion Finance ASI spółka akcyjna, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Bartosz Filip Cichy, Sebastian Nastarowicz, Zbigniew Foryś oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i firma informatyczna Sagitum S.A. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania mojego kanału, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.